To proszę Państwa, dzisiaj będziemy sobie kontynuować ten wczorajszy temat dotyczący tutaj właśnie prawa pracy, które to prawo pracy, kodeks pracy przede wszystkim jest takim najistotniejszym dokumentem, który mówi o prawach, o obowiązkach pracowników, pracodawców i ono tam właśnie zawiera szereg regulacji, które zawierają, właśnie regulują umowę o pracę przede wszystkim. Dobrze, i dzisiaj zacznę od wynagrodzenia za pracę, bo tak jak wczoraj mówiliśmy, stosunek pracy charakteryzuje się tym, że jest odpłatny, ma charakter odpłatny. I tak jak mówiłam wczoraj, że wynagrodzenie musi być godziwe. Przyjmuje się, że to godziwe wynagrodzenie jest właśnie co najmniej minimalne musi być. To jest taka godziwość wynagrodzenia jako co najmniej minimalnego. Natomiast jak powinien też pracodawca ustalać wynagrodzenie? Ono powinno być ustalone tak, żeby odpowiadało kwalifikacjom, jakie są wymagane od pracownika przy wykonywaniu danej pracy, żeby uwzględniało właśnie rodzaj, charakter wykonywanej pracy, no a także ilość i jakość tej świadczonej pracy, czyli ilość czasu, jaki trzeba na wykonanie danych zadań poświęcić. I tutaj też w kodeksie pracy jest mowa o tym, że jeżeli pracownik wykona pracę w sposób wadliwy, to znaczy wykona produkty lub usługi w ramach świadczonej przez siebie pracy na rzecz pracodawcy, to wynagrodzenie to nie przysługuje. Ale trzeba pamiętać, że to ma być wadliwe wykonanie z winy pracownika. Czyli jeżeli z winy pracodawcy nastąpiłoby to wadliwe wykonanie, bo na przykład pracodawca nie dostarczył odpowiednich, nie wiem, narzędzi albo odpowiednich jakichś tam brakujących dodatkowych elementów, no to wtedy oczywiście już nie możemy mówić, że to wadliwe wykonanie nastąpiło z winy pracownika. Natomiast jeżeli właśnie z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości tego produktu czy usługi, no to wynagrodzenie pracodawca może odpowiednio obniżyć. Natomiast jeżeli ta wadliwość produktu czy usługi została następnie przez pracownika poprawiona, tak, to wynagrodzenie jakby przysługuje odpowiednio do jakości tego produktu poprawionego czy też usługi. Natomiast ważne jest to, że już czasu pracy, który pracownik musiał poświęcić na usunięcie tej wady, nie wlicza się i to wynagrodzenie, jakby nie przysługuje mu za ten czas wynagrodzenie. Także trzeba pamiętać, że może się zdarzyć taka sytuacja, jeżeli z przyczyn, z okoliczności zawinionych przez pracownika doszło do powstania właśnie jakiegoś wadliwego produktu, czy usługa została wykonana w sposób wadliwy. Może może pracownik zostać pozbawiony w związku z tym wynagrodzenia, tak? Czemu coś mi się... Jest. Przepraszam, ale coś mi chciało się przesunąć. I teraz tak, zasadą jest to, że wynagrodzenie w polskim systemie jakby co do zasady wypłaca się raz w miesiącu. Przepis mówi o tym, że musi być wypłacany co najmniej raz w miesiącu i tak powszechnie się przyjmuje, że jeżeli ktoś wykonuje pracę w ramach umowy o pracę, no to dostaje to wynagrodzenie raz w miesiącu.
Natomiast i to wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, czyli po przepracowaniu, dopiero po przepracowaniu miesiąca. Są pewne zawody, jak na przykład nauczyciel akademicki, gdzie to wynagrodzenie wypłacane jest z góry, czyli na początku danego miesiąca. Ale to już jakby ustawy szczególne dotyczące danych zawodów regulują właśnie kiedy, czy właśnie na przykład z góry jest wypłacane wynagrodzenie. I powinno być wypłacone wynagrodzenie w ciągu pierwszych 10 dni miesiąca kalendarzowego. No i jakby pracodawca tutaj jakby w umowie, w regulaminie może wskazywać właśnie ten termin, do kiedy to wynagrodzenie będzie wypłacane, no ale nie może przekroczyć tego terminu, że do dnia 10. Natomiast jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia przypada w jakiś dzień wolny od pracy, to wówczas wynagrodzenie ma być wypłacone w dniu wcześniejszym, czyli w dniu roboczym, który przypada przed tym dniem wolnym, który jest dniem wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli pracodawca opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia, no to oczywiście poza tym, że jest to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy, to również jest to również pracownikowi może przysługiwać w związku z tym prawo do żądania odsetek za to opóźnienie wypłaty wynagrodzenia. I jeżeli pracownik chciałby zweryfikować, w jaki sposób zostało, na jakiej podstawie, jakich dokumentów zostało wyliczone jego wynagrodzenie, to pracodawca ma mu obowiązek udostępnić te dokumenty. I wypłaca się wynagrodzenie właśnie w miejscu, w czasie określonym w regulaminie pracy albo w innych przepisach prawa pracy, jeżeli nie ma regulaminu. Wypłata wynagrodzenia jest w formie pieniężnej. Natomiast jest możliwość częściowego, nie całościowego, ale częściowego wypłacenia tego wynagrodzenia w formie rzeczowej, czyli w formie innej niż pieniężna, tylko wtedy, jeżeli przewidują to szczegółowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. Takim przykładem to jest tak zwany deputat węglowy, jeżeli właśnie tutaj jakby to jest jako jeden z przykładów, że część wynagrodzenia może być właśnie wypłacona w tej formie. I zasadą jest, że kiedyś była zasadą, że wynagrodzenie jest płatne w formie gotówkowej, a na wyraźne życzenie pracownika na rachunek. Teraz jest odwrotnie, że zasadą jest, że wynagrodzenie płaci się na rachunek bankowy pracownika, no chyba że pracownik zażąda tego, że te sobie wypłaty do rąk własnych. I to jakby z grubsza takie informacje odnośnie wynagrodzenia. A teraz chciałabym omówić po części obowiązki pracodawcy i pracownika, tak żebyście Państwo wiedzieli. Więc kodeks mówi o takich podstawowych właśnie obowiązkach pracownika i pracodawcy. I wymienia, że właśnie do czego pracodawca jest w szczególności zobowiązany. To nie oznacza, że nie jest zobowiązany też do jakby innych rzeczy, które gdzieś tam wynikają w trakcie pracy, natomiast to są podstawowe obowiązki pracodawcy, których musi on przestrzegać. No i tutaj musi zaznajomić swoich pracowników, którzy rozpoczynają pracę, no po pierwsze z zakresem obowiązków
w ramach pracy im powierzonej, ma zaznajamiać ze sposobem, w jaki ma być praca wykonana, a także musi tutaj pouczyć pracowników o podstawowych uprawnieniach pracowniczych. Musi też zinformować pracownika o warunkach zatrudnienia. Na pracodawcy też ciąży obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający tutaj pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez tych pracowników przy wykorzystaniu ich uzdolnień, kwalifikacji wysokiej wydajności i należytej jakości pracy. Czyli to pracodawca ma obowiązek organizować tę pracę. Mają też organizować w sposób, który zapewnia zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza takiej pracy o charakterze monotonnej, czy w takim z góry ustalonym tempie. Obowiązkiem pracodawcy jest również przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności tutaj ze względu na wiek, płeć, rasę, religię, narodowość, niepełnosprawność, poglądy polityczne, przynależność związkową, czy tutaj do związków różnych zawodowych, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, wyznanie i także ma obowiązek przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na zatrudnienie w oparciu o umowę na czas określony czy też nieokreślony i w różnym wymiarze czasu pracy. Więc tutaj na to pracodawca musi zwracać uwagę, żeby nie doszło właśnie tutaj do dyskryminacji w zatrudnieniu, bo to proszę pamiętać, że chodzi o dyskryminację w zatrudnieniu. Obowiązkiem pracodawcy jest również zapewniać bezpieczne, higieniczne warunki pracy, szkolić pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, więc to na pracodawcy właśnie ciąży ten obowiązek, między innymi na przykład zapewniania odzieży ochronnej do pracy, no i wszystkich narzędzi, które właśnie powodują, że praca będzie bezpieczna i odbywa się w warunkach higienicznych. I tutaj proszę zobaczyć w tym punkcie 5 obowiązek terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia, czyli ma wypłacać w terminie, ale także w sposób prawidłowy, czyli taki jak prawidłowej wysokości, tak. Też pracodawca ma ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a pracownikom, którzy podejmują zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej, ma stwarzać im warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonania pracy, czyli jakby osobom, które podejmują w zasadzie pierwszą pracę, jakby można było tak powiedzieć, tak. Też ma za zadanie pracodawca zaspokajać oczywiście w miarę posiadanych ku temu środków, socjalne potrzeby pracowników, ma obowiązek stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników i przede wszystkim oceny ich pracy, wyników ich pracy. Musi prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą i to w taki sposób, żeby gwarantowało to zachowanie poufności, kompletności tych dokumentów. Pracodawca również ma za zadanie wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy współżycia społecznego i musi właśnie to, Państwu już mówiłam, że to jest nowy zapis, że informować pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym czy niepierzonym wymiarze czasu pracy, o możliwości awansu i o wolnych stanowiskach pracy, tak aby również pracownicy w danym zakładzie zatrudnieni na innym stanowisku pracy mogli ubiegać się o pracę na tym właśnie zwolnionym stanowisku.
mobbing. Tutaj z tą dyskryminacją, czyli z obowiązkiem przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, również wiąże się pojęcie tego, że pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. I czym jest ten mobbing, tak? Mobbing to są działania lub zachowania, które dotyczą pracownika lub skierowane są przeciwko pracownikowi, a polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika i wywołują u tego pracownika właśnie zaniżoną samoocenę, oceny przydatności zawodowej, które mają na celu poniżenie czy też ośmieszenie pracownika, izolowanie tego pracownika czy wyeliminowanie go z zespołu współpracowników. I pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. A jeżeli pracownik, który doświadczył tego mobbingu, rozwiązał umowę o pracę z pracodawcą z tego powodu, to ma prawo również od pracodawcy dochodzić odszkodowania w wysokości tutaj jest nie niższej, czyli nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, co oznacza, że może dochodzić tego odszkodowania oczywiście również w wysokości wyższej. I jeżeli pracownik rozwiązuje umowę o pracę właśnie z pracodawcą z powodu mobbingu, no to musi napisać jako przyczynę, właśnie musi podać jako przyczynę, że to właśnie z powodu mobbingu doszło do tego rozwiązania. Kiedy pracownik kończy pracę u danego pracodawcy w danym zakładzie pracy, to ma prawo otrzymać dokument, który nazywa się świadectwo pracy. Czyli to jest taki dokument, który potwierdza się, że właśnie nastąpił stosunek pracy, wskazuje się tam informacje, na jakiej podstawie pracownik był zatrudniony, na jaki rodzaj umowy, od kiedy, właśnie jak długo, jakie tam na przykład w danym roku, ile wykorzystał urlopu odpoczynkowego, jeżeli były jakieś nagany, kary, to też jest to zamieszczone tam. Jeżeli były jakieś zajęcia komornicze pensji, to również. A następnie, jeżeli jaka przyczyna jest ustania stosunku pracy i jeszcze tam inne informacje, a właśnie czy na przykład z urlopów bezpłatnych korzystał, w jakim wymiarze. Więc to są takie najważniejsze informacje, które się w świadectwie pracy wskazuje. I pracodawca właśnie ma obowiązek w ciągu 7 dni właśnie od rozwiązania czy zakończenia umowy o pracę wręczyć, wydać pracownikowi takie świadectwo pracy. A jeżeli są jakieś okoliczności, które uniemożliwiają, tylko oczywiście obiektywne okoliczności, które uniemożliwiają wydanie pracy pracownikowi w tym terminie, to w ciągu tych dalszych 7 dni przesyła świadectwo pracy za pośrednictwem poczty, czy też w jakiś inny sposób. I co ważne, że pracodawca nie może uzależniać wydania świadectwa pracy od wcześniejszego rozliczenia się przez pracownika z pracodawcą, czyli rozliczenia się na przykład z powieszonego mienia pracowniczego i jakichś tym podobnych kwestii. I jeżeli pracownik nie zgadza się z treścią zawartą w świadectwie pracy, czyli są jakieś informacje nieprawidłowe, źle opisane, to pracownik ma prawo w ciągu 14 dni od kiedy otrzymał świadectwo pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa pracy.
A jeżeli pracodawca nie uwzględni i nie sprostuje tego świadectwa pracy, to w ciągu 14 dni od zawiadomienia pracownika przez pracodawcę o odmowie sprostowania tego świadectwa, to może wystąpić taki pracownik do sądu pracy o właśnie sprostowanie tego świadectwa. Natomiast jeżeli została rozwiązana z pracownikiem umowa o pracę bez wypowiedzenia, czyli w trybie tak zwanym dyscyplinarnym, ale sąd pracy następnie uznał, że to nie było prawidłowe, to pracodawca jest również zobowiązany zamieścić właśnie w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie tej umowy nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawca, już właśnie tutaj bez, że nie z winy pracownika. I jeżeli pracodawca nie wyda świadectwa pracy pracownikowi, to oczywiście też pracownik ma prawo wystąpić do sądu o to, żeby sąd zobowiązał pracodawcę do wydania tego świadczenia. Natomiast jeżeli pracodawca już nie istnieje, czyli zakład pracy już jest zlikwidowany, pracodawca nawet na przykład zmarł, zakład pracy został zlikwidowany, albo są jakieś inne przyczyny, które uniemożliwiają, żeby jakby pracodawcę pozwać do sądu o wydanie świadectwa pracy, to może wtedy pracownik wystąpić z prawem, żeby sąd ustalił właśnie uprawnienie do otrzymania tego świadectwa pracy. I pracownikowi przysługuje też roszczenie o naprawienie szkody, którą wyrządził mu pracodawca poprzez to, że nie wydał pracownikowi czy świadectwa, czy wydał mu niewłaściwe świadectwo pracy. I to odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, że właśnie tego niewydania czy niewłaściwego wydania świadectwa pracy, jednakże nie dłużej niż za 6 tygodni, czyli maksymalnie za 6 tygodni pracownik może otrzymać tutaj wynagrodzenie jako szkoda poniesiona za pozostawanie bez pracy. W związku z tym też pracownik musi udowodnić, że to właśnie z powodu braku świadectwa pracy nie mógł dostać nowej pracy. I kodeks pracy, tak jak mówiłam na początku, reguluje nie tylko obowiązki pracodawcy, ale mówi również o obowiązkach pracownika, bo tu jakby w dwie strony to działa, że zarówno pracodawca, jak i pracownik ma swoje obowiązki. I pierwszymi najważniejszymi obowiązkami pracownika to jest to, że musi on wykonywać pracę w sposób sumienny i staranny. Musi się stosować do poleceń swoich przełożonych, które dotyczą jego pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa czy też umowy o pracę. No jeżeli oczywiście, no nie wiem, przełożony powiedziałby pracownikowi, że ma iść ukraść tam, nie wiem, kilo ziemniaków komuś, no to wiadomo, że to jest polecenie sprzeczne z prawem, ale jeżeli polecenia nie są sprzeczne z prawem, to czy umową o pracę, to wówczas pracownik ma obowiązek polecenie wykonać, nawet jeżeli wydaje się ono pracownikowi, nie wiem, niemądre, nieracjonalne.
I pracownik jest zobowiązany w szczególności do tego, żeby właśnie przestrzegać czasu pracy, który jest ustalony w zakładzie pracy, przestrzegać regulaminu pracy i porządku pracy. Przepisów, musi przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych. Ma obowiązek dbać o dobro zakładu pracy, chronić mienie zakładu pracy, a także ma zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. I też ma zasadnie przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, czyli odnosić się między innymi tak z szacunkiem należytym do innych pracowników, do przełożonych. Pracownik jest uprawniony do tego, żeby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. I może to czynić z własnej inicjatywy, albo z inicjatywy pracodawcy, albo za zgodą pracodawcy. Oczywiście może też podnosić swoje kwalifikacje w ogóle jakby bez porozumienia z pracodawcą, ale tutaj jakby oczywiście w swoim wtedy czasie wolnym, prawda? I pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe, przysługuje urlop szkoleniowy, a także zwolnienie czy z całego dnia, czy z części dnia pracy na czas niezbędny, aby przybyć na obowiązkowe zajęcia i być na tych zajęciach. I urlop szkoleniowy przysługuje tutaj w wymiarze 6 lub 21 dni. 6 dni to dla pracownika, który przystępuje do egzaminów eksternistycznych, czyli w takim trybie indywidualnego w zasadzie toku uczenia się. 6 dni, jeżeli się przystępuje do matury, 6 dni, jeżeli pracownik przystępuje do egzaminu, który potwierdza jego kwalifikacje w zawodzie lub do egzaminu zawodowego, i 21 dni, jeżeli jest na ostatnim roku studiów, i to jest urlop na przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. I pracownik, który podnosi swoje kwalifikacje, który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji albo przerwie podnoszenia tych kwalifikacji, z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trakcie podnoszenia kwalifikacji lub zaraz po ukończeniu tych kwalifikacji w terminie jednak nie dłuższym niż 3 lata. I pracownik, który rozwiąże umowę o pracę z pracodawcą, chyba że rozwiązanie jest z powodu mobbingu, to wówczas pracownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji lub do okresu zatrudnienia na czas ich ponoszenia. Czyli właśnie mówimy oczywiście o takim podnoszeniu kwalifikacji w porozumieniu z pracodawcą, który finansuje to doszkalanie pracownika, tak? Bo jeżeli pracownik oczywiście sobie to we własnym zakresie finansuje, no to jak najbardziej pracodawcy muszą nic do tego, jeśli chodzi o rozliczenie tego. To później są indywidualne koszty pracownika. Pracodawca może również nakładać wyróżniać pracowników właśnie wyróżnieniami i nagrodami. Takie przysługują, jeżeli pracownik w sposób wzorowy wypełnia swoje obowiązki, jest aktywny, to znaczy ma jakąś inicjatywę,
podnosi wydajność pracy, jakość pracy i przyczyniają się te jego inicjatywy do wykonywania zadań w zakładzie pracy, to może właśnie taki pracownik otrzymać nagrodę czy też wyróżnienie. I o przyznaniu nagrody czy wyróżnieniu jest wpis w aktach osobowych pracownika i to później też znajduje się na świadectwie pracy. Taka adnotacja. Z drugiej jednak strony, jeżeli pracownicy są, no, zachowują się w sposób nieodpowiedni, to również no, mogą spotkać się z tutaj reakcją pracodawcy w drugą stronę, czyli z tutaj jakimiś karami. I jeżeli właśnie pracownik nie przestrzega organizacji, porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa, przepisów higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, jeżeli nie potwierdza przyjętego sposobu przybycia do pracy i obecności w pracy, czyli na przykład właśnie odbijanie się na czytniku albo wpisywanie się do zeszytu. Jeżeli też nie przestrzega sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy, tak, na przykład nie przychodzi nagle, tak, to pracodawca może zastosować wobec pracownika karę upomnienia, karę nagany. Jest też trzecia kara, kara finansowa. I kara finansowa jest stosowana za nieprzestrzeganie przepisów BHP czy przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się właśnie do pracy w stanie nietrzeźwości, czy, czy po spożyciu innych środków o charakterze odurzającym. I właśnie może wtedy pracodawca w takich przypadkach zastosować nawet karę pieniężną wobec pracownika, która ta kara będzie mogła być potrącana nawet z wynagrodzenia. I kara taka za jedno przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika czyli za dany dzień, ale maksymalnie nie może być wyższa od jednodniowego, tak, nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie, a łącznie kary pieniężne, które są nałożone na pracownika, nie mogą przekraczać 1/10 wynagrodzenia należnego pracownikowi. I kary porządkowe mogą być zastosowane tylko do 2 tygodni od tego, kiedy pracodawca no, dowiedział się o tym, że pracownik naruszył swoje obowiązki. Natomiast taki maksymalny termin graniczny to jest 3 miesiące od kiedy takiego dopuszczenia się, takiego naruszenia pracownik się dopuścił. I jeśli chodzi o taką procedurę, tryb postępowania w tym przypadku, to taka kara porządkowa może być nałożona tylko w przypadku, kiedy wcześniej pracodawca wysłuchał pracownika, czyli musi to wysłuchanie wcześniej nastąpić. Natomiast jeżeli pracownik jest nieobecny w zakładzie pracy, najczęściej właśnie jeżeli jest chory, czy na przykład jest na urlopie wypoczynkowym, to bieg tego 2-tygodniowego terminu
nie rozpoczyna się tego terminu, a termin ulega zawieszeniu, który się już rozpoczął do momentu, kiedy pracownik się stawi do pracy. I o tej zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj tutaj naruszenia tych obowiązków, datę, kiedy do tego naruszenia doszło i pouczając też pracownika, że ma on prawo zgłoszenia sprzeciwu co do nałożonej kary i też informacja o nałożonej karze jest składana do akt osobowych. I jeżeli pracownik nie zgadza się właśnie z tą karą, uważa, że została ona niesłusznie nałożona i niezgodnie tutaj z przepisami, to może w ciągu 7 dni od kiedy został zawiadomiony o nałożeniu na niego kary, może wnieść do pracodawcy sprzeciw. I jeżeli pracodawca w ciągu 14 dni nie odpowie pracownikowi, że odrzuca jego sprzeciw, to uważa się, że uwzględnił pracodawca sprzeciw, czyli brak jakiegokolwiek odzewu, milczenie pracodawcy powoduje, że uznaje się, że on sprzeciw pracownika uznał za zasadny. A jeżeli pracodawca właśnie odmówił sprostowania, to w ciągu 14 dni od kiedy został przez pracodawcę zawiadomiony o tym, że sprzeciw nie został uwzględniony, to pracownik może wystąpić do sądu o uchylenie tej nałożonej na niego kary. Natomiast jeżeli sprzeciw zostanie uwzględniony przez sąd pracy, czyli na etapie sądu pracy, to pracodawca wówczas ma obowiązek po pierwsze zwrócić równowartość tej kary, tą karę, którą pracownik uiścił pracodawcy. Pracodawca, który pobrał tą karę. I kara, jak wszystkie rodzaje kar, ulega w pewnym momencie zatarciu, czyli uważa się, że kara jest niebyła. Jeżeli pracownik w sposób nienaganny pracował przez rok czasu, czyli po roku nienagannej pracy, kara jest usuwana z akt osobowych pracownika. Pracodawca może, czy z własnej inicjatywy, czy na wniosek pracownika, uznać karę za niebyłą również wcześniej, tak? I wtedy też taką karę usuwa się z akt pracownika. No i jeżeli właśnie uwzględniony zostanie sprzeciw przez sąd, to, czy przez pracodawcę, no to oczywiście też właśnie tą karę uważa się wówczas za niebyłą. Jeżeli może dojść też do takich sytuacji, że pracownik poprzez swoje działania wyrządził pracodawcy szkodę. I kiedy pracownik będzie odpowiadał wobec pracodawcy, właśnie będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą, to po pierwsze wtedy, jeżeli pracownik ze swojej winy albo nie wykonał obowiązków pracowniczych, albo wykonał je w sposób nienależyty i wyrządził tym szkodę pracodawcy, to ponosi odpowiedzialność materialną właśnie wobec pracodawcy. Czyli pierwsza ważna rzecz, że pracownik, który ze swojej winy, czyli musi być zawinione działanie pracownika, i następnie to, że pracownik ponosi szkodę w granicach, to nazywa się rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę. Czyli tylko nie, że utracone korzyści, tylko że rzeczywiście poniesiona szkoda, strata.
I tylko ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania czy też zaniechania, z którego wynikała szkoda. I to pracodawca jest zobowiązany ewentualnie przed sądem wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika, a także wysokość powstałej szkody. Więc tutaj jakby po stronie pracodawcy jest ten ciężar. W jakich sytuacjach pracownik nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkodę? No to wtedy, jeżeli przede wszystkim pracodawca przyczynił się do powstania czy do zwiększenia tej szkody, albo jakaś inna osoba. I ponieważ no, pracodawca wykonuje swoją działalność na własne ryzyko, to pracownik nie ponosi właśnie ryzyka, które jest związane z działalnością pracodawcy. Nie odpowiada za szkodę, która wynikła w związku z takimi działaniami w granicach dopuszczalnego ryzyka, tak? Bo przedsiębiorca właśnie podejmuje ryzyko gospodarcze i to jest jeden jakby z elementów tego ryzyka. Z kolei, jeżeli szkoda została wyrządzona przez kilku pracowników, to każdy z tych pracowników ponosi odpowiedzialność tylko za część szkody w takim stopniu, w jakim on się przyczynił do powstania tej szkody. A jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników, to ponoszą oni wtedy to odszkodowanie w częściach równych. I odszkodowanie należne tutaj pracodawcy od pracownika to no, w wysokości wyrządzonej szkody, ale w wysokości maksymalnej nie przekraczającej 3-miesięcznego wynagrodzenia pracownikowi, które przysługiwało mu w dniu wyrządzenia szkody. Więc nawet jeżeli dzień czy dwa później dostał podwyżkę o nie wiem, 10 000, no to tego się nie będzie wliczało, bo wypadek był dzień wcześniej i wtedy zarabiał jeszcze tylko 5 000 na przykład. A jeżeli pracownik przy wykonywaniu swoich obowiązków wyrządził szkodę na innej osobie trzeciej, to wyłącznie pracodawca jest zobowiązany do naprawienia tej szkody tejże osobie. Nie pracownik, tylko pracodawca, ale pracownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą właśnie wobec tej osoby trzeciej, która została, której szkoda została wyrządzona, a którą tą szkodę uregulował pracodawca. Natomiast to ważne, że jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę pracodawcy, to wtedy jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości, bo zobaczcie Państwo, tutaj pierwsza jakby zasada, tak, że pracownik ponosi odpowiedzialność wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków ze swojej winy. Więc to, jeżeli jest z winy było pracownika. A tutaj mamy sytuację, że właśnie bez swojej winy te wszystkie okoliczności. Natomiast jeżeli ze swojej winy wyrządził szkodę pracodawcy, no to wtedy będzie zobowiązany do naprawienia pełnej wysokości. Czyli jeżeli na przykład z winy pracownika doszło do zniszczenia jakiejś partii materiału produkcyjnego, czy jakiejś partii wyprodukowanych produktów, to wówczas pracodawca może dochodzić od pracownika całej szkody co do całej na przykład właśnie linii produkcyjnej. Więc tutaj to, że jest tam w początkowych przepisach, że tylko do 3-miesięcznego wynagrodzenia,
no to jest tylko połowa prawdy, bo jeżeli jest właśnie z winy pracownika, no to z umyślności, to wtedy no, tu już nie ma ograniczenia tego właśnie wysokości, orzeczenia wysokości odszkodowania pracodawcy. To jeszcze kończąc tamten temat odpowiedzialności pracowników, tam mówiliśmy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pracodawcy bądź innym osobom. Natomiast teraz jeszcze powiem Państwu o tym, że pracownik może odpowiadać również za mienie, czyli za wartościowe rzeczy, jakie pracodawca powierzył pracownikowi w związku z wykonywaną pracą. I pracownik odpowiada za szkodę powstałą w mieniu, które pracodawca powierzył mu z obowiązkiem zwrotu, albo z obowiązkiem tutaj wyliczenia się. Jeśli chodzi o pieniądze, papiery wartościowe lub jakieś kosztowności, a także narzędzia, instrumenty, tym podobne przedmioty, środki ochrony indywidualnej, a także odzież i obuwie robocze. Czyli jeżeli powstała właśnie szkoda w tym mieniu, no to pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę, jaka w tym mieniu powstała. Również jeżeli inne mienie zostało mu powierzone niż to, które tutaj wcześniej wskazaliśmy, to też pracownik odpowiada w pełnej wysokości za tą szkodę. I pracownik może się zwolnić z tej odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że ta szkoda powstała albo w takich okolicznościach, które były niezależne od tego pracownika, albo jeżeli przede wszystkim, albo zwłaszcza jeżeli przez pracodawcę nie zostały zapewnione warunki, które umożliwiały zabezpieczenie tego mienia. Czyli pracodawca dał powierzył mu mienie, ale nie zapewnił odpowiednich warunków, żeby to mienie w sposób odpowiedni tutaj chronić wtedy. I kodeks pracy określa również czas pracy, jaki przewiduje się do wykonywania, maksymalny taki czas pracy, co do dni pracy, a także co do tygodnia, jakby w tygodniowym wymiarze. I określa się czas pracy, że on nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a także przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy i w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Czyli po pierwsze na dobę podstawowym wymiarem czasu pracy jest 8 godzin, na tydzień 40, na 5-dniowy tydzień pracy i na okres rozliczeniowy przyjęty jako 4 miesiące. Natomiast, ponieważ mamy też systemy pracy, różne systemy pracy, mamy pracę zmianową, system pracy równoważny, czas zadaniowy, jeżeli jest to uzasadnione tutaj warunkami pracy czy technicznymi warunkami, ten okres rozliczeniowy, po pierwsze okres rozliczeniowy może być wydłużony do 12 miesięcy, czyli nie do 4 miesięcy, aż do roku, przy oczywiście zachowaniu tutaj ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa zdrowia pracowników. I rozkład czasu pracy takiego pracownika może być sporządzony na okres krótszy niż ten okres rozliczeniowy, ale obejmujący co najmniej 1 miesiąc. I
Pracodawca przekazuje wówczas pracownikowi rozkład takiego czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy, w okresie, na który ten rozkład został sporządzony. To jest szczególnie ważne, bo jeżeli ktoś ma oczywiście system pracy taki klasyczny, to w zasadzie jakby nie ma większego znaczenia, ale przy pracy zmianowej jest to, czy przy pracy zadaniowej, to jest to bardzo istotne. Natomiast nie będzie miał obowiązku pracodawca sporządzania takiego rozkładu czasu pracy, no jeśli ten rozkład właśnie wynika z prawa pracy, czy z umowy o pracę, jeżeli właśnie w porozumieniu z pracownikiem ustali się czas niezbędny do wykonania zadań, czyli czas zadaniowy, i wówczas jakby rozkład czasu pracy ustala sobie pracownik, albo właśnie na pisemny wniosek pracownika ustali się mu indywidualny rozkład czasu pracy. I jeżeli w danym miesiącu ze względu na rozkład czasu pracy w tym przyjętym okresie rozliczeniowym, tym albo podstawowym 4-miesięcznym, albo innym wydłużonym, to jeżeli w danym miesiącu pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, to przysługuje mu wtedy wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, a jeżeli pracownik jest nie w pewnym wymiarze czasu pracy, no to proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy. Czyli jeżeli mamy na przykład właśnie zadaniowy czas pracy, to wtedy, jeżeli w danym miesiącu w okresie rozliczeniowym pracownik nie wykonywał pracy, nie świadczył pracy, no to właśnie należy mu się wtedy wynagrodzenie minimalne. Więc jeżeli jego pensja była wyższa, normalnie w umowie określono, no to wtedy i tak przysługowałoby mu minimalne wynagrodzenie. I jakby ten wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się przemnożywszy 14 godzin, czyli ten tygodniowy czas pracy przez liczbę tygodni, które przypadają w okresie rozliczeniowym ustalonym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 3, czyli iloczyn 8 godzin i liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku. No i tutaj jakby to już są bardziej takie informacje dla osób, które się zajmują kadrami, ale no to też, żebyście Państwo wiedzieli, że jest jakby pewien sposób obliczania wymiaru czasu pracy. Ogólnie rzecz biorąc, tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym, tak? Czyli w tygodniu nie powinna łącznie przekraczać 48 godzin w okresie rozliczeniowym, czyli tak naprawdę sumuje się wtedy z całego okresu rozliczeniowego, czyli na przykład z 4 miesięcy, liczbę godzin nadliczbowych i no nie może być wtedy większa średnia niż 48 na tydzień. To ograniczenie nie dotyczy pracowników, którzy zarządzają w imieniu pracodawcy zakładem pracy, bo są takie stanowiska i ten limit ich nie dotyczy. No i przepraszam, coś mi się przycięło. Nie, jest dobrze. No. Tak. Każdorazowo po przepracowaniu do pewnej liczby, prawda, godzin tych ustawowych, pracownik ma prawo również do odpoczynku po pracy, tak? I kodeks pracy mówi nam o tym, jaki jest minimalny czas takiego nieprzerwanego odpoczynku. I w każdej dobie
pracownik ma prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Czyli chodzi o to, że jakby nieprzerwanego wykonywania pracy dla pracodawcy. To też wyłączenie nie dotyczy pracowników zarządzających mieniem pracodawcy zakładem pracy, albo nie dotyczy to przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej, czy w celu ochrony życia, zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, czy też środowiska, albo usunięcia awarii. Więc w takich sytuacjach te ograniczenia, to prawo do tych 11 godzin odpoczynku nie będzie miało miejsca. Czyli podsumowując, od momentu zakończenia pracy do rozpoczęcia pracy pracownik musi mieć 11 godzin tego odpoczynku. Czyli jak sobie spojrzymy na zegar i na przykład powiedzmy, że ktoś miałby pracować, od godziny powiedzmy 7 rano, to nie może zakończyć dnia poprzedniego pracy później niż 5. To nie może zakończyć pracy dnia poprzedniego później niż o godzinie 20, tak? Tak, w klasycznym takim ujęciu. I w takim tygodniowym ujęciu, bo tamte 11 godzin to było w dobowym wymiarze, a tutaj w tygodniowym wymiarze pracownik ma prawo do co najmniej 35 godzin tego nieprzerwanego odpoczynku, przy czym jakby właśnie musi być co najmniej w tych 35 godzinach tygodniowo musi być co najmniej te 11 godzin dobowego odpoczynku. Czyli w tygodniu nie może pracownik łącznie mieć mniej niż 35 godzin odpoczynku, a w tych 35 godzinach zawiera się właśnie te 11 godzin dobowego odpoczynku. I tutaj można, czy w przypadku zmiany pory wykonywania pracy w związku z przejściem na inną zmianę, to ten tygodniowy odpoczynek może być krótszy, ale w sumie nie krótszy niż 24 godziny odpoczynku w całym tygodniu. I odpoczynek powinien przypadać w niedzielę, co najmniej w niedzielę, jakby powinien zahaczać, że tak powiem, o niedzielę, czyli rozumie się przez to 24 kolejne godziny, które się rozpoczynają o godzinie 6 w niedzielę rano. Chyba że w regulaminie pracodawcy ustalona jest inna godzina. Natomiast jeżeli pracownik wykonuje pracę w niedzielę, bo ma taką pracę, to może ten dzień, powiedzmy za niedzielę, tych 24 kolejnych godzin może wypadać w innym dniu, może być jakby określony w innym dniu. I tak jak też już Państwu wczoraj wskazywałam, że w trakcie pracy pracownikowi przysługuje również prawo do przerwy w pracy, do chwilowego takiego odpoczynku w pracy. Właśnie teraz zmieniło się to
że jeżeli jest tak, co najmniej 6 godzin pracy, to 15 minut, jeżeli jest co najmniej 9 godzin, to już 30 minut w ciągu całego pracy, czyli jakby 2 przerwy po 15, a jeżeli dzień pracy jest dłuższy niż 16 godzin, to 3 przerwy po 15 minut, która wlicza się do czasu pracy pracownika. Co do tego jakieś pytania może się u Państwa pojawiły? To proszę pytać jak najbardziej, jeżeli coś byłoby niejasne i tak samo jak wczoraj mówiłam, gdybym mówiła za szybko, to proszę mi mówić, tak? Chciałabym dopytać, jak to można udowodnić, że na przykład był ten mobbing, jak na przykład tam szef taki, jak się niepoprawnie prowadzi i na przykład te pracowniki też tak, ale na przykład jak inny pracownik może powiedzieć, że był mobbing, a jak to można udowodnić, jak na przykład szef powiedzie, że nie, takiego nie było, inne pracowniki też mogą tak powiedzieć, że nie było takiego, to co musi robić ten pracownik w takim razie? No to pracownik musi wykazać w sądzie, tak, że doszło do mobbingu, to znaczy jakby pracodawca też musi oczywiście jakby wykazać, że nie, ale no pracownik, żeby dochodzić swoich racji, no to musi w jakiś sposób udowodnić w sądzie, tak, że do tego mobbingu doszło, bo tak to jest no, słowo przeciwko słowu i słowo przeciwko słowu i wtedy jest wiadomo, że można taką sprawę przegrać w sądzie, więc no, zawsze ważna jest kwestia tego, jakie dowody się ma na przedstawienie swoich racji po prostu. Czyli albo zeznania świadków, albo jakaś korespondencja mailowa, albo no wszystko, co można by właśnie przedstawić w sądzie jako dowód. No a co może się liczyć za dowód tego? No to właśnie Pani mówię, zeznania Jaki- świadków, jakieś maile, SMS-y. No, na pewno, że nie będzie pracodawca tak robić, żeby pisać maile z takim, no, że to tylko może być słowo przeciwko słowu, nie? No tak jak mówię, zeznania świadków również, tak? Oczywiście, no, to są trudne sprawy, dlatego że bardzo mało jest orzeczeń też sądów, które stwierdzają, że doszło do mobbingu, więc to są rzeczywiście sprawy trudne no i najlepiej to jest zeznaniami świadków tak naprawdę wykazywać. Dziękuję. Proszę. Tutaj pani Iryna pyta, czy tylko nie widać jakieś napisy na ekranie, ale to nie bardzo wiem, bo rozumiem, że chyba chodzi o prezentację, tak? Bo tutaj pani Switlana napisała, że widzi prezentację, tak? Więc zakładam, że to chyba chodzi o prezentację, tak? Бачу нормальні презентації, то у пані якийсь проблем. Ale tu pani nie widzi prezentacji, czy widzi? Ну, Нет, пише, у меня що- были włączone titry. Ja już wyłączyłam ich. Aha, dobrze. Jakieś jeszcze pytania? Dobrze. To przejdźmy sobie dalej.
I mówiliśmy o wynagrodzeniu należnym pracownikowi, mówiliśmy o czasie pracy teraz i wypoczynku, no ale może się zdarzać tak, że wykonuje się pracę w godzinach przekraczających ten maksymalny jakby wymiar czasu pracy, który obowiązuje danego pracownika, czy nawet jakby ponad przedłużony dobowy wymiar pracy. I w jakich sytuacjach w ogóle praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna? Jeżeli po pierwsze są szczególne potrzeby pracodawcy związane z procesem pracy, albo właśnie jest konieczność prowadzenia akcji ratowniczej, czy jest konieczność usunięcia jakiejś awarii w zakładzie pracy. Tych regulacji co do nadgodzin nie stosuje się do też również osób, które znaczy tych prawa do pracy w godzinach nadliczbowych nie stosuje się do osób, które pracują na stanowiskach, gdzie występują przekroczenia najwyższych tutaj dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, czy to hałasu, czy jakichś na przykład chemikaliów. I nie stanowi pracy, czy pracą w godzinach nadliczbowych nie będzie czas, w którym pracownik odpracowuje sobie zwolnienie od pracy w celu załatwienia swoich osobistych spraw. Przy czym to odpracowanie oczywiście też nie może naruszać prawa do nieprzerwanego odpoczynku pracownika. I ta liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może w roku, w całym roku kalendarzowym przekroczyć 150 godzin. Czyli 150 godzin, jakbyśmy podzielili na 8, to ile nam to wychodzi dni? 150 dzielone na 8, to wychodzi nam niecałe 19 dni w ciągu całego roku. Natomiast w układzie zbiorowym albo w regulaminie pracy, czy też w umowie o pracę jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym. I jeśli pracownik właśnie pracuje w godzinach nadliczbowych, to przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie, czy to nazywa się jako rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych. I taki dodatek, taka rekompensata zależna jest, jeśli chodzi o jej wysokość, od tego, kiedy te godziny nadliczbowe są wykonywane. I teraz tak, jeżeli mamy pracę wykonywaną, te nadgodziny, pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w nocy, w niedzielę i święta, które nie są jakby dniami pracy pracownika, bo pracuje w dniach od poniedziałku do piątku, albo jeżeli te godziny nadliczbowe przypadają w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian właśnie za pracę w niedzielę lub święto, to wówczas przysługuje mu dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za tą każdą godzinę. Natomiast jeżeli te nadgodziny wypadają w każdym innym dniu, to wówczas przysługuje pracownikowi 50% wynagrodzenia za każdą godzinę. W związku z czym no, jest to, może to być dość atrakcyjna też rekompensata dla pracownika.
I to 100% dodatek także przysługuje, jeżeli przekroczona jest przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, czyli na przykład tym standardowym 4-miesięcznym. Chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracowniku przysługuje prawo do dodatku. I wynagrodzenie, które stanowi podstawę obliczenia dodatku, o którym obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką czy godzinową, czy miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony, przy określeniu warunków wynagrodzenia to 60% wynagrodzenia. I jeżeli ktoś wykonuje pracę stale poza zakładem pracy, to wynagrodzenie to wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych może być też zastąpione ryczałtem, czyli takim wynagrodzeniem stałym ryczałtowym, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych. Czyli można gdzieś tam przewidzieć, że ta praca będzie wykonywana w godzinach nadliczbowych i ryczałtem miesięcznie wypłacać taką kwotę. Rekompensata, ta rekompensata czasu przepracowanego w godzinach nadliczbowych może być też w formie odebrania sobie czasu wolnego. Czyli jakby zasada jest taka, że na wniosek pracownika pracodawca może mu udzielić właśnie w tym samym wymiarze, czyli na przykład 1:1 liczba godzin przepracowanych, może udzielić mu czasu wolnego, ale może też nastąpić bez wniosku pracownika, tylko z inicjatywy pracodawcy. I wtedy tego czasu wolnego w zamian za nadgodziny udziela się najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, czyli dużo więcej, czyli o połowę więcej niż liczba godzin nadliczbowych, ale też to ważne, że nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Czyli jeżeli pracodawca nie chce wypłacić wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, to wówczas może dać dzień wolny pracownikowi, jeżeli to, znaczy godziny wolne, jeżeli nie jest to jakby na wniosek pracownika, to nie jest to 1:1, tylko wtedy to jest 1 tak jakby do 1,5, czyli za każdą po prostu przepracowaną godzinę, tak jakby powinien pracownik dostać 1,5 godziny wolnego, ale to nie może zmniejszyć pensji pracownika należnej w danym miesiącu. I wtedy, jeżeli pracownik dostaje dzień wolny, czyli ja mówię tak w uproszczeniu dzień wolny, bo to z reguły jak się nazbiera, to pewnie się nazbiera i dzień wolny, ale te godziny wolne, jeżeli dostaje, odbiera sobie, to wtedy już nie przysługuje mu ten dodatek rekompensata za przepracowanie godzin nadliczbowych. I jeżeli pracownik wykonywał pracę właśnie w dniu wolnym od pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony mu do końca okresu rozliczonego. Czyli jeżeli pracownik
właśnie ze względu na okoliczności, czyli jakby te potrzeby specjalne pracodawcy, czy właśnie jakaś akcja ratunkowa, czy ochrona osób mienia, konieczność naprawy, czy też konieczność naprawy, usunięcia awarii, to wtedy przysługuje mu właśnie inny też dzień. Natomiast jeżeli mamy pracowników, którzy zarządzają zakładem pracy w imieniu pracodawcy, a także kierownicy wyodrębnionych tutaj komórek organizacyjnych, to oni w razie konieczności też wykonują pracę poza normalnymi godzinami pracy i w ich przypadku nie ma prawa do tego dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, czyli to w ich przypadku jakby te dodatki, ta rekompensata się nie należy. Z kolei kierownikom, już nie tym osobom, które kierują zakładem, ale kierownikom danych na przykład działów, tak, którzy pracują w godzinach nadliczbowych w niedzielę i święta, to przysługuje im prawo do wynagrodzenia i dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy. I pracodawca może też wymagać od pracownika pozostania na dyżurze, czyli pozostania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy. I to może go zostawić na dyżurze zarówno w miejscu pracy, jak i w jakimś innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, czyli na przykład również w domu. I jeżeli ten czas dyżuru wtedy nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas tego dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czyli jeżeli na przykład pracodawca, taki przykład akurat mojej koleżanki, która jest weterynarzem i jak są na przykład święta, no to mają tam pracownicy ustalone właśnie dyżurowanie, czyli że mają telefon u siebie w domu i pacjenci, tak, ze swoimi zwierzętami dzwonią do nich, jeżeli są jakieś przypadki. No i wtedy, jeżeli czy udzielają jakieś porady, czy muszą wtedy jechać do lecznicy, no to wtedy wykonują pracę, no to wiadomo, że im się wynagrodzenie należy. Ale jeżeli ten telefon leży tam przez święta i nikt nie dzwonił, nie wymagano żadnej interwencji lekarza, no to wówczas taki dyżur po pierwsze nie wlicza się do czasu pracy, a po drugie też nie będzie w związku z tym no, podlegał, jakby będzie na zasadzie, jakby będzie podlegał rozliczeniu, czyli jakby wynagrodzeniu, tak. Pełnienie dyżuru nie może jakby też mimo wszystko naruszać prawa pracownika do odpoczynku, czyli jeżeli w trakcie tego dyżuru właśnie wykonywała praca była, no to ten czas odpoczynku musi być zachowany. Czyli na przykład te 11 godzin albo 35 w dobę, a 35 w tygodniu. I za czas dyżuru, ale z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy, tutaj w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru. Natomiast jeżeli pracodawca nie ma możliwości udzielenia takiego dyżuru, no bo na przykład nie ma odpowiedniej liczby pracowników, to wtedy przysługujemy wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika, czy określonego stawką godzinową, czy miesięczną, a jeżeli nie ma takiego składnika odnośnie dyżurów, to wówczas 60% wynagrodzenia.
Tego ograniczenia, jeśli chodzi o dyżury, również nie stosuje się do pracowników, którzy zarządzają w imieniu pracodawcy zakładem pracy. I jeżeli ustał stosunek pracy, czyli po prostu pracownik zakończył pracę, zanim tutaj zakończył się okres rozliczeniowy, to wówczas pracownikowi przysługuje tak zwany ekwiwalent, czyli oprócz normalnego wynagrodzenia, właśnie taki ekwiwalent za dodatek, tak, za te nadgodziny, po prostu za ten okres, od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy. I kodeks pracy też mówi o czymś takim jak praca w porze nocnej, czyli o tym, że jakby praca w godzinach nocnych ma swoje osobne uregulowania. I pora nocna w rozumieniu tutaj Polskiego Kodeksu Pracy obejmuje 8 godzin pracy w godzinach pomiędzy godziną 21 a 7 rano. I jeżeli jest pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej, albo którego co najmniej 1/4 czasu pracy w tym okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, uznaje się za pracownika właśnie, który świadczy pracę w nocy. I tutaj kodeks mówi o tym, że czas pracy w nocy nie może przekraczać łącznie 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje się prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym czy też umysłowym. No po prostu tutaj wszyscy doszli do przekonania, że jednak praca, organizm w trybie nocnym, w porze nocnej nie jest tak wydajny jak po prostu w porze dziennej, bo naturalnie organizm jest nastawiony na sen wtedy. I za pracę w takiej porze nocnej pracownikowi też przysługuje dodatek do wynagrodzenia i w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą taką godzinę pracy nocnej, czyli nie 20% wynagrodzenia, jakie jest należne pracownikowi, tylko 20% z przepisów z wysokości minimalnego wynagrodzenia. I jeżeli mamy pracowników, którzy na stałe pracują poza zakładem pracy, to ten dodatek może być zastąpiony ryczałtem i podobnie jak w przypadku nadgodzin, to wysokość tego ryczałtu odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. No to na przykład możemy mieć taki przykład, ktoś pracuje w korporacji, pracuje zdalnie z domu, ale korporacja obsługuje jakiegoś klienta zagranicznego, który na przykład jest w innej strefie czasowej i kiedy właśnie u nich jest w tej strefie czasowej dzień, no to u nas wtedy jest pora nocna. I kodeks też reguluje, bo kiedy jest praca w dni wolne od pracy. I w polskich przepisach to dniami wolnymi od pracy są niedziele
Święta, które są określone w ustawie o świętych dniach wolnych od pracy, takimi dniami wolnymi od pracy, nie wiem, czy wymienię wszystkie, ale jest na pewno tak 1 stycznia, 6 stycznia, potem jest okres Wielkanocy, czyli niedziela wielkanocna, poniedziałek wielkanocny. Potem jest 1 maja i 3 maja. Potem jest Boże Ciało. Potem jest 16 sierpnia. Jeszcze wcześniej jest Święto Zesłania Ducha Świętego, ale ono zawsze i tak wypada w niedzielę. Potem jest 15 sierpnia. Potem jest 1 listopada, 11 listopada, 1-11 listopada i potem jest 25-26 grudnia, czyli Święta Bożego Narodzenia w Polsce. I za pracą w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6 rano w tym dniu danego święta, a godziną 6 następnego dnia. Czyli jeżeli na przykład mamy załóżmy 15 sierpnia, no to praca między godziną 6 rano 15 sierpnia do godziny 6 rano 16 sierpnia. Chyba że właśnie u danego pracodawcy została ustalona inna godzina, więc pracodawca może też te godziny ustalić inaczej. Natomiast przepisy też mówią o tym, kiedy praca w niedzielę i święta jest dozwolona. No bo co do zasady w niedzielę i święta powinny być dniami wolnymi od pracy, tak? I ustalono, że taka praca będzie dozwolona. Nie wypisałam tutaj Państwu wszystkich tych przykładów, ale z takich chyba najbardziej istotnych to w razie właśnie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej tej u pracodawcy, czy ochrony życia, zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, środowiska, czy też usunięcia awarii u pracodawcy. Praca w ruchu ciągłym, pracy zmianowej, jeżeli są niezbędne remonty u pracodawcy, w transporcie i w komunikacji, jeżeli jest to praca w straży pożarnej czy w jakichś innych służbach ratowniczych, przy ochronie osób mienia, w rolnictwie i w hodowli, przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. No to na przykład piekarnie, to na przykład, no bo piekarnie jak pieką chleb na poniedziałek, no to wiadomo, że już nocna zmiana zaczyna pracę o 22 w niedzielę, tak, czy w jakieś święto. Na przykład w usługach gastronomicznych, czyli tutaj restauracje, tak, kawiarnie, w usługach hotelarskich, tak, więc to są takie najbardziej jakby powszechne usługi, które występują. Jeżeli pracodawca pracuje w niedzielę czy święta, to pracodawca powinien udzielić takiemu pracownikowi inny dzień wolny od pracy. I w zamian za pracę w niedzielę ten dzień wolny powinien zostać udzielony pracownikowi w ciągu najbliższych 6 dni kalendarzowych, które poprzedzają lub następują po takiej niedzieli, czyli wcześniej lub później. Jeżeli wiadomo, że praca będzie wypadała w niedzielę, no to wcześniej lub później może pracodawca takiego dnia wolnego udzielić. Jeżeli tutaj praca była w święto, czyli nie niedzielę, tylko jakieś inne święto, to wtedy
ten dzień wolny powinien być udzielony w ciągu okresu rozliczeniowego. Czyli jeżeli jest na przykład ten okres rozliczeniowy 4 miesiące, no to w ciągu tych 4 miesięcy. Natomiast jeżeli w tych terminach nie będzie możliwe wykorzystanie przez pracownika, czy udzielenie tego dnia wolnego, w przypadku niedzieli, to wtedy pracownikowi przysługuje dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. A jeżeli nawet do końca tego okresu rozliczeniowego nie będzie możliwości udzielenia tego dnia wolnego, to wówczas przysługuje pracownikowi dodatek za każdą godzinę pracy w niedzielę. Natomiast jeżeli nie ma możliwości właśnie wykorzystania dnia wolnego w tym okresie rozliczeniowym, w okresie rozliczeniowym pracownika dnia wolnego, to również właśnie przysługuje pracownikowi dodatek za każdą godzinę pracy w święto. Natomiast jeżeli święto przypada w niedzielę, to stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę. Właśnie w przypadku bodajże święta tam Zesłania Ducha Świętego, to święto zawsze wypada w niedzielę, to wówczas właśnie będzie to jako praca w niedzielę traktowana. I jeżeli pracownik ma taki tutaj tryb pracy, że pracuje w niedzielę zawsze, to że jego praca jest w niedzielę, to przynajmniej raz na 4 tygodnie, czyli raz na miesiąc powinien mieć niedzielę wolną od pracy. No i przechodzimy teraz do urlopów, tak? Bo jak się pracuje, dostaje się wynagrodzenie, to również poza takim nieprzerwanym wypoczynkiem pomiędzy dniami pracy, również pracownik ma prawo do urlopu. Tak? O części urlopów, tam zwłaszcza związanych z rodzicielstwem i z opieką, czy takich sprawach prywatnych z powodu siły wyższej, wspominałam Państwu już wczoraj. Natomiast dzisiaj powiemy o urlopach innych. Tutaj zaczniemy przede wszystkim od urlopu wypoczynkowego. I pracownik ma prawo co roku do urlopu wypoczynkowego, do urlopu nieprzerwanego, czyli takiego właśnie ciągiem, tak, że nie tam dzień, tydzień przerwy, tydzień pracy, tydzień pracy urlopu, tylko ten nieprzerwany urlop wypoczynkowy i jest to urlop o charakterze płatnym, czyli za okres właśnie bycia na urlopie wypoczynkowym pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia, normalnego wynagrodzenia. I to co ważne, że pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu. I w jaki sposób nabywa się te prawa do urlopu? To pracownik, który obejmuje pracę po raz pierwszy, to w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 tutaj wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. I prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa z każdym następnym rokiem kalendarzowym. I jakie są te wymiary urlopu? 20 i 26 dni. To są wymiary urlopu ustawowego. Oczywiście pracodawca, jeżeli chce, to może wprowadzić dłuższe urlopy i może to być zawarte w umowie czy w regulaminie pracy. Takie postanowienie jest bardziej korzystne dla pracownika, więc ono nie będzie sprzeczne z kodeksem pracy.
W związku z czym jak najbardziej może być to urlop również dłuższy. Ale jeżeli nie wprowadza pracodawca dłuższego urlopu, to podstawowym urlopem jest 20 dni lub 26 dni. I 20 dni jest wtedy, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, czyli jeżeli jego staż pracy, to nie chodzi o 10 lat u danego pracodawcy, tylko jego w ogóle staż pracy, a jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat, to wówczas 26 dni. Natomiast jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to ten wymiar urlopu się ustala proporcjonalnie do jego czasu pracy. I wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć oczywiście wymiaru jakby całego tego ustawowego urlopu, bądź urlopu, jeżeli pracodawca daje dłuższy. I wliczanie tutaj do okresu zatrudnienia, właśnie od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy zatrudnienia, poprzedniego zatrudnienia u innego pracodawcy, tutaj bez względu na przerwy w zatrudnieniu, a także bez względu na to, w jaki sposób została rozwiązana wcześniejsza umowa o pracę, czyli nawet jeżeli ktoś został zwolniony w trybie dyscyplinarnym, nawet jeżeli miał długą przerwę pomiędzy kolejnymi umowami o pracę, to tak czy tak te okresy, że tak powiem, nie przepadają, tylko są normalnie wliczane. Z kolei jeżeli pracownik jednocześnie jest zatrudniony u co najmniej 2 pracodawców, to w liczeniu podlega też okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy. I urlop udzielany jest pracownikami w te dni, które są dla pracownika dniami wolnymi od pracy, zgodnie z rozkładem czasu pracy, który obowiązuje danego pracownika. I urlopu się udziela też w wymiarze właśnie godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. I przy udzielaniu urlopu przelicznik jest taki, że 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. I jeżeli udziela się pracownikowi urlopu w dni pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części tylko dobowego wymiaru czasu pracy, to jest to dopuszczalne tylko w takiej sytuacji, jeżeli część urlopu, która pozostała do wykorzystania, jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy w dniu, na który ma być udzielony urlop. I do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, czyli te 20 lub 26 dni, wlicza się tu również zakończoną edukację, czyli w zależności od tego, jaką kończyło się szkołę, to tyle lat się wlicza. I teraz tak, jeżeli ktoś ukończył szkołę zakładniczą, teraz nazywają się to szkoły branżowe, czy inne szkoły zawodowe, to wlicza się przewidziany programem nauczania czas trwania tej nauki, maksymalnie jednak 3 lata, nie więcej niż 3 lata. I jeżeli ktoś ukończył średnią szkołę zawodową, to również przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, ale nie więcej niż 5 lat. Jeżeli ktoś ukończył średnią szkołę zawodową dla absolwentów tych szkół zasadniczych zawodowych, to 5 lat. Jeżeli ktoś ukończył szkołę średnią ogólnokształcącą, czy na przykład liceum ogólnokształcące, to zalicza się 4 lata. W przypadku zaś szkoły policealnej 6 lat, a w przypadku szkoły wyższej, czyli uczelni, uniwersytetu, akademii,
8 lat. I co ważne, że te okresy się nie sumują, czyli jeżeli ktoś ukończył studia i szkołę na przykład średnią, no to nie będziemy mieć 12 lat, tylko będziemy mieć 8 lat, bo jakby się ten najwyższy stopień edukacji się będzie brał pod uwagę. I jeśli z kolei pracownik uczył się, pobierał naukę w okresie zatrudnienia, to do okresu pracy, od którego zależy wysokość urlopu, wlicza się albo okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, czy też bądź okres nauki, albo się wlicza okres nauki, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. No bo może być taka sytuacja, że na przykład pracownik, no nie wiem, ukończył tylko szkołę zasadniczą zawodową, no i pracował ileś już lat i może się tak okazać, że okres zatrudnienia będzie dla niego lepszym, no, większym stażem niż na przykład kończenie szkoły średniej zawodowej, tak, więc tutaj generalnie rzecz biorąc, tutaj to, co jest bardziej korzystne dla pracownika, jest wtedy brane pod uwagę po prostu. I jeżeli w danym roku kalendarzowym ustał stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, to wtedy pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy, ale to wiadomo, że w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy. Chyba że wcześniej, przed ustaniem stosunku pracy, pracownik wykorzystał urlop przysługujący mu lub w wyższym wymiarze. I ma prawo do urlopu taki pracownik już u nowego pracodawcy, ale w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego, jeżeli właśnie pracownik w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego. I albo w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym w razie zatrudnienia pracownika u nowego pracodawcy na czas krótszy niż do końca roku kalendarzowego. Natomiast oczywiście, jeżeli pracownik taki przed ustaniem stosunku pracy wykorzystał urlop, no to oczywiście przysługuje mu u kolejnego pracodawcy urlop odpowiednio pomniejszony. Natomiast no, oczywiście suma jakby urlopu w danym roku kalendarzowym nie może być wtedy, łączny wymiar urlopów nie może być niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców. Jeżeli mamy sytuację o pracownika, który powraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc jakby okresie nieobecności związanej z urlopem bezpłatnym, z urlopem wychowawczym, z pełnieniem zasadniczej służby wojskowej albo terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, odbywania tam ćwiczeń wojskowych i tym jakby podobnych działań związanych właśnie ze służbą wojskową, albo powraca po okresie tymczasowego aresztowania, karzy pozbawienia wolności, albo po nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, to wówczas w przypadku takiego pracownika stosuje się takie rozliczenie, że przysługuje mu proporcjonalnie, podobnie jak tam w przypadku zmiany pracodawcy, to
proporcjonalnie się ten urlop mu udziela. I tam przy ustalaniu właśnie wymiaru urlopu przyznaje się, że miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu, a niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiącu pracy. I w przypadku właśnie tego urlopu proporcjonalnego, niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. I jeżeli pracownik wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy już, a następnie uzyskał w ciągu tego samego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, czyli miał prawo do 20 dni, a w ciągu tego samego roku zwiększył mu się z uwagi na staż pracy wymiar do 26 dni, no to wtedy przysługuje takiemu pracownikowi urlop uzupełniający tak w wysokości tych 6 dni. Jeżeli natomiast nie wykorzystałby jeszcze do tego czasu swojego urlopu, no to wtedy może skorzystać jednorazowo z pełnych 26 dni. I pracodawca jest zobowiązany, żeby udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał do niego prawo. I oczywiście zasada jest taka, że co do zasady urlop powinien trwać w całości, tak? Czy 20, czy 26 dni, ale na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części. Natomiast jedna część wypoczynku nie może trwać krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. I takie urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, czyli pracodawca może ustalić plan urlopu, albo nawet, że powinien, ale ten plan urlopu powinien być też ustalony, biorąc pod uwagę tutaj wnioski pracowników, kiedy oni jakby chcieliby mieć te urlopy, no ale oczywiście przy tutaj swoich potrzebach, czyli przy zapewnieniu normalnego toku pracy, zakładu pracy, tak? Plan urlopu czy planem urlopu nie obejmuje się oczywiście tego urlopu na żądanie. Przy czym trzeba pamiętać, że urlop na żądanie jest urlopem, który zawiera się w tych 20 czy 26 dniach pracy urlopu wypoczynkowego. To nie jest jakby 4 dodatkowe ekstra dni, tylko te 4 dni zawierają się w tej bazowej liczbie urlopu. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w danym zakładzie pracy. Natomiast jeżeli pracownica była w ciąży i następnie na urlopie macierzyńskim, to no, ona też zachowuje prawo do oczywiście urlopów wypoczynkowych. Jeżeli ich nie wykorzystała wcześniej, to na wniosek takiej pracownicy udziela się jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim tego urlopu wypoczynkowego. Tak samo na wniosek ojca, pracownika, który wychowuje dziecko, który właśnie też korzysta z tego rodzaju urlopu, tak? Na wniosek pracownika, który jest umotywowany istotnymi przyczynami, pracodawca może przesunąć termin urlopu. I przesunięcie terminu urlopu jest również dopuszczalne z powodu szczególnych tutaj potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy w zakładzie pracy.
I jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopów w zaplanowanym terminie z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a w szczególności z powodu choroby, tutaj odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, powołania na ćwiczenia wojskowe, czy do służby wojskowej, na przykład tej terytorialnej, z powodu urlopu macierzyńskiego, no to wówczas pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy. I tutaj właśnie któraś z pań, która wczoraj zadawała pytanie, już rozmawialiśmy o tym, ale to jest podstawą, jest artykuł 165 Kodeksu Pracy, właśnie pani, która miała chorobowe i pracodawca w związku z tym to musiał zmienić, że nie przebywa pani na urlopie, tylko przebywa pani na urlopie, na zwolnieniu chorobowym. Natomiast, ta sytuacja to była ta sytuacja była o przesunięciu terminu jeszcze nie rozpoczętego urlopu. Natomiast druga sytuacja, czyli to jest artykuł 166 Kodeksu Pracy, mówi właśnie o niewykorzystanej części urlopu, też z powodu właśnie choroby i z tych samych powodów. To właśnie pracodawca udziela urlopu w terminie późniejszym tak samo. Czyli tamten przypadek to było przesunięciu terminu urlopu nierozpoczętego, a ta część w przypadku właśnie tak jakby część urlopu niewykorzystana z powodu tutaj choroby. Jeżeli jest taka sytuacja, szczególna sytuacja po stronie pracodawcy, czyli gdy obecność pracownika w zakładzie pracy wymagają szczególne okoliczności pracodawcy, nieprzewidziane przed rozpoczęciem, czyli najpóźniej w chwili rozpoczęcia urlopu przez pracownika, to pracodawca może odwołać pracownika z urlopu i tylko w takich sytuacjach. Więc może się tak zdarzyć, że pracodawca może Państwa odwołać z urlopu, ale to muszą być już szczególnie naprawdę ważne i uzasadnione okoliczności. I mało tego, które nie były przewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu. I w takiej sytuacji, gdyby się coś takiego zdarzyło, to pracodawca jednakże jest zobowiązany pokryć pracownikowi koszty poniesione bezpośrednim w związku z odwołaniem go z urlopu, czyli na przykład koszty związane z właściwie, nie wiem, wykupioną wycieczką na urlop, z koniecznością kupienia nowych biletów na powrót do pracy, do zakładu pracy, no i inne koszty, które w związku z tym pracownik ponieść bądź musi ponieść. I jeżeli pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia, czyli jest wypowiedziana umowa o pracę, to czy to przez pracownika, czy przez pracodawcę, to pracownik jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli oczywiście w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. Ale oczywiście też może być tak, że pracodawca nie udzieli urlopu i wówczas, jeżeli by nie wykorzystał takiego urlopu, to czy to właśnie z powodu jakby wypowiedzenia umowy, czy z powodu rozwiązania stosunku pracy, to pracownikowi przysługuje wtedy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. Tak. I o tych 4 dniach, właśnie 4 dniach urlopu na żądanie, no to właśnie pracodawca wtedy udzielić tego urlopu na żądanie, bo w wymiarze nie większym niż 4 dni w każdym roku kalendarzowym i pracownik zgłasza to żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia
urlopu. I taki myk, że tak powiem, jeżeli chcielibyście mieć Państwo ciągiem 8 dni urlopu na żądanie, no to wtedy w jakim momencie? No, na koniec roku i na początek roku kalendarzowego, tak? Czyli tam ostatnie dni grudnia i 4 pierwsze dni stycznia. Przy czym oczywiście pamiętajcie Państwo, że generalnie rzecz biorąc ten urlop na żądanie to powinno się zgłaszać każdego dnia no, na nowo, tak? No bo może się tak okazać, że no, trudno powiedzieć, że 4 dni na żądanie no to jest taka jakaś okoliczność, która by to jakby, mógłby pracodawca, no wtedy podchodzi, że to nie jest urlop na żądanie, tylko urlop jakiś tam nie zaplanowany wcześniej, bo pracodawca nie udzielił urlopu wypoczynkowego, tylko ktoś sobie właśnie zaplanował ten urlop na żądanie. Ekwiwalent. I taki urlop, jeżeli w ciągu roku nie został wykorzystany, no do końca roku, tak jakby kalendarzowego, nie został wykorzystany urlop przypadający na dany rok, to pracodawca powinien udzielić pracownikowi tego urlopu najpóźniej do dnia 30 września kolejnego roku. I tak, za czas urlopu, to właśnie to, co mówiłam, za czas urlopu pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie w takiej wysokości, jakie otrzymywałby, gdyby w tym czasie normalnie pracował. Natomiast bo na wynagrodzenie mogą się też składać zmienne składniki wynagrodzenia, nie tylko stałe, jakieś na przykład premie, to te zmienne składniki mogą być obliczane na podstawie wtedy przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. A jeżeli mamy znaczne wahania wysokości tego wynagrodzenia, to wtedy możecie to liczyć nawet z okresu 12 miesięcy. I jeżeli i to są chyba, proszę Państwa, w zasadzie zakończyliśmy urlopy wypoczynkowe. O urlopie tylko jeszcze o urlopie bezpłatnym, bo wczoraj było pytanie, mówiłam tak, że może pracodawca udzielić urlopu bezpłatnego. Ten okres urlopu nie ma jakby maksymalnego czasu, na jaki ten urlop może być udzielony, ale taka zgoda na bezpłatny urlop oczywiście zależy od pracodawcy. Tego okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się wtedy do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli wysokość urlopu, czyli na przykład wynagrodzenie zliczane tam z ostatniego jakiegoś czasu, tak? Czy staż pracy na przykład związany chociażby z okresem tam powiedzenia. I jeżeli urlop ma być udzielony na okres dłuższy niż 3 miesiące, to w takiej umowie może być przewidziane, że pracownik może zostać przez pracodawcę odwołany z takiego urlopu z ważnych powodów. I tutaj pracodawca może udzielić właśnie pracownikowi też urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym porozumieniu tutaj między pracodawcami.
Dobrze, no to w takim razie, jeżeli nie ma dzisiaj więcej pytań, to bardzo Państwu dziękuję, ale zachęcam właśnie do wysyłania do mnie maila, bo takie rzeczy właśnie jak teraz tutaj wychodziły Państwa pytań, co byście Państwo chcieli się dowiedzieć, to bardzo proszę i proszę napisać, czy po ukraińsku, czy po rosyjsku, jak Państwu łatwiej, to proszę napisać w swoim języku. Myślę, że jakoś sobie tam poradzę, żeby przetłumaczyć sobie to Państwa pytanie, także proszę w razie czego, czy po ukraińsku, czy po rosyjsku napisać to, a zachęcam, żeby te właśnie wszystkie Państwa dla Was istotne wiadomości, żeby można było na nie odpowiedzieć. No bo to dla Państwa ma być najbardziej przede wszystkim przydatne szkolenie, więc chciałabym na wszystkie te wątpliwości Państwu odpowiedzieć.